Choć i Saloniki, i Dardanos leżą nad Morzem Egejskim, dzieli je 500 km, granica państw i kontynentów. Ale o trudach podróży łatwo zapomnieć w takim uroczym i gościnnym miejscu. A gdzie ty jesteś, Magda? Boutique Hotel Dardanos. Można tutaj pochillować w namiocie nad basenem i spędzić trochę czasu w towarzystwie białej kulki. Słuchajcie, jak już Magda wspomniała, jesteśmy w Boutique Hotel Dardanos. Absolutnie zjawiskowe miejsce. Piękny dom, wspaniały basen. Wszystko naprawdę bardzo dobrze utrzymane. Można się świetnie zrelaksować na licznych leżakach. Są również takie miejsca do spędzania czasu, więc dobre na poranki, popołudnia i wieczory. A my czekamy tutaj na nasze tureckie śniadanie. Na razie, jak widzicie, są oliwki oraz różne lokalne dżemy. Tam jest Magda i biała kulka. Thank you very much. Takie pyszności właśnie tutaj nadchodzą. Serki, co my tutaj mamy? Pomidorki, ogórki, oliwki. Tam jest takie słodkie pieczywko, które jest przeznaczone do tych oto różnych dżemów. A tam w środku jest chlebek, ale to nie koniec. Nasze śniadanko się kompletuje. Już się nie możemy doczekać. Herbatka i kawa już są. O, i jajeczko również wjechało. Doskonale. Same pyszności. Mamy oliwki na drzewie i mamy oliwki na stole i mamy też dużo innych pyszności. Zapraszamy na tureckie śniadanie. Słuchajcie, a taki chill można sobie właśnie zafundować w Dardanos Boutique Hotel. Serdecznie zapraszamy. Słynny Pasza Igor w swoim ulubionym namiocie. Jeszcze tylko wina brakuje. A 3 minuty spacerem od pensjonatu Dardanos znajduje się publiczna plaża z pełną infrastrukturą. I wreszcie punkt kulminacyjny naszej wyprawy. Miejsce, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie ma jednej Troi, to 10 warstw i 3000 lat osadnictwa. Zacznijmy zwiedzanie Troi na poważnie. Muzeum Troi to stosunkowo nowy obiekt, powstały w 2018 roku, w szczegółach przedstawiający historię tego legendarnego miejsca. Dzbanki, jak te antyczne, ciągle robią panie w okolicy. Ten sarkofag z V wieku przed naszą erą powstał w czasach, gdy Troja była we władaniu Persów. Jego ściany zdobią sceny ofiarowania Polikseny, młodszej córki króla Priama, co świadczy, że już wtedy historia wojny trojańskiej władała ludzką wyobraźnią.
Na poziomie boskim konflikt rozpoczął się od współzawodnictwa o tytułu najpiękniejszej bogini pomiędzy Afrodytą, Ateną i Herą. Hera! Na poziom ziemski przeniósł go Parys, porywając piękną Helenę, żonę Menelaosa. Polityczno-historyczne tło konfliktu mówiące o konkurencji w handlu kadzidłem i przejęciu kontroli nad cieśniną Dardanelle nie przemawia aż tak do wyobraźni. Historia wojny trojańskiej to nie tylko Achajowie i Trojanie. Obie strony posiadały swoich sprzymierzeńców na obu brzegach Morza Egejskiego. Po stronie Trojan była nawet Mysia. Po tym przygotowaniu archeologiczno-historycznym jesteśmy gotowi wyjść w teren. Zadaszenie nade mną kształtem i rozmiarem odzwierciedla wzgórze Hisarlik, które kryło ruiny Troi przed rozpoczęciem wykopalisk w 1874 roku. Tyle pozostało z pierwszej osady na terenie Troi z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Rampa prowadziła do cytadeli Troi numer 2, a na lewo od bramy Schliemann znalazł legendarny skarb Priama. Możemy zobaczyć, może jeszcze coś zostało. W czasach greckich i rzymskich Troja była ważnym centrum kultu religijnego, a za mną ruiny sanktuarium z VIII wieku przed naszą erą. Jedna z pierwszych odkrywek Schliemana przecinająca historyczne warstwy Troi od II do IX. A prace wykopaliskowe w Troi trwają nadal. Troja ma też współczesnych mieszkańców, rudych i ogoniastych. Kończymy spacer po Troi pod końskim ogonem, ale to nie koniec naszej wycieczki po tej części Turcji. Zapraszamy dalej. I tutaj właśnie na portowym nabrzeżu w Czanakkale stoi wyraźnie już nadjedzony zębem czasu oryginalny koń trojański. Tak, oryginalny artefakt z filmu Wolfganga Petersena pod tytułem Troja. Właśnie nastąpił punkt zwrotny w naszej bałkańskiej podróży. Przekraczamy ciśnienie Dardanelle i wracamy z powrotem do Europy. I od tej pory będziemy się kierować już tylko na północ. To jest chyba ta twierdza, w której Sabata i Cwi dał się przekonać na przejście na Islam. Patrząc na nią, chyba sam bym się da przekonać. Wojny o kontrolę nad cieśniną Dardanelle nie skończyły się w starożytności ani wraz z upadkiem Troi. Przesmyk zawsze był łakomym kąskiem dla okolicznych imperiów. Po raz ostatni w dotychczasowej historii zdobycie Dardanelle było celem największej operacji desantowej w czasie I wojny światowej. Półwysep Gallipoli nadal jest wypełniony śladami tamtych wydarzeń. Emrimle birlikte taarruz için zirvelendi. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan ya. Kiedy inwazja aliantów w Intempy okazała się fiaskiem, bitwa o przejęcie kontroli nad cieśniną Dardanelle przeniosła się na ląd z całym okropieństwem wojny w okopach. W okopach
Obowiązkowo trzeba zaprzyjaźnić się ze szczurami. Na Półwyspie Gallipoli znajduje się wiele miejsc pamięci. Obecnie jesteśmy na wystawie historycznej przy byłym szpitalu wojennym z czasów I wojny światowej. Część wystawy bardzo szczegółowo odtwarza rzeczywistość szpitala polowego Czerwonego Półksiężyca. Jest polowa piekarnia, kostnica, triaż i izba przyjęć i namioty rekonwalescentów. I barek z herbatą. Pod pomnikiem męczenników Cianakale nie da się nie zauważyć, że pamięć o zwycięstwie na Gallipoli ma w Turcji monumentalne rozmiary. W walce o władzę nad tym przesmykiem życie straciło po obu stronach ponad 130 000 osób. Gallipoli to też tytuł filmu Petera Weira, który w realistyczny i przejmujący sposób opowiada o bitwie, która ukształtowała tożsamość narodową zarówno współczesnej Turcji, jak i Australii i Nowej Zelandii. Imperium Brytyjskie straciło w bitwie o Dardanelle 36 000 żołnierzy. Ten monument upamiętnia prawie 21 000 z nich, których miejsce dokładnego pochówku jest nieznane. Oba te pomniki nieznanego żołnierza, turecki i aliancki, spoglądają na siebie nad wejściem do cieśniny.